Kurczące się zasoby naturalne ziemi, postępujące dotkliwe zmiany klimatyczne i perspektywa konieczności wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi w 2050 roku przy ograniczonym dostępie do wody oraz gruntów uprawnych to najważniejsze wyzwania dla współczesnego rolnictwa. Już teraz wymagają one zdecydowanych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą łączyć efekt poprawy wydajności oraz jakości produkcji rolniczej z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Rolnictwo zrównoważone w pełni odpowiada na te globalne wyzwania, stanowiąc realną alternatywę dla tradycyjnego, ekspansywnego rolnictwa. A czym jest rolnictwo zrównoważone? To model pośredni między produkcją konwencjonalną a ekologiczną, bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg instrumentów wsparcia dla rolnictwa zrównoważonego i niskoemisyjnego, a dziś pokażemy Wam przykład gospodarstwa, które postawiło na produkcję zrównoważoną. Odwiedziliśmy rodzinne gospodarstwo z Gronowa Górnego z województwa warmińsko-mazurskiego, które już od kilku dekad specjalizuje się w uprawie pomidorów i ogórków. Ponad 45 lat, wcześniej to były tunele foliowe, które w większości sam wykonywałem. I piece, ciężka praca, to było wszystko na torfie uprawiane i ogórki i pomidory głównie. Wcześniej były też i chryzantemy. Ponad 10 lat temu właściciele gospodarstwa podjęli ryzyko inwestycyjne, rezygnując z tuneli na rzecz budowy wielkopowierzchniowej szklarni. Jak w tunelach uprawiałem pomidory, przyjeżdżały firmy zobaczyć, jak nam te odmiany holenderskie wychodzą i zobaczyli, że robimy to dobrze, więc zaczęli nas namawiać, czemu nie szklarnia. Mówię, że już jestem troszkę wiekowy, może nie wiem, czy to warto, ale też i brałem wcześniej jakieś tam kredyty drobne z banku spółdzielczego. Także i prezes mnie namówił, zobaczył, że to tak pięknie wygląda i tak przeanalizowałem, że to jednak w tunelach te warunki są ciężkie, jest gorąco, zbiór to trzeba ze zbiorem na zewnątrz wyjeżdżać, gdzieś tam sortować, więc tak spiąłem się i biznesplan w ciągu tam nocy, 2 wykonałem szybko, bankowi się to spodobało. W szklarniach znajduje się ponad 32,5 tysiąca roślin, z czego 28 tysięcy to różnego rodzaju pomidory. Pomidory, jak zaczynają owocować, to już gdzieś tak powiedzmy początek kwietnia, owocują aż do połowy listopada, tam już tej likwidacji robimy. Udaje nam się gdzieś tak w granicach 400 ton wyprodukować w ciągu roku. Uprawa, która daje możliwość uzyskania plonu ponad 50 kg z metra kwadratowego, wymaga odpowiedniej wiedzy, specjalistycznego sprzętu, ale przede wszystkim i sporo pracy. Co tydzień powtarza się ta sama pielęgnacja. Co tydzień trzeba wilki oberwać. Jest to uprawa na wózkach hydraulicznych. Na razie rośliny są małe, ale później są wysokie, 2,5 metra. Raz na 2 tygodnie trzeba je opuszczać. Zbiory natomiast odbywają się na dole. Każdy się dziwi, że jak przyjdzie kilka razy, że ciągle czerwono, kolorowo, a to po prostu obniżone i te następne już tam dojrzewają, a nikt nie widzi, że już były zebrane. Także grona są regulowane na 4 owoce, tak żeby po prostu nie było takiej drobnicy. My się w sumie nie zajmujemy aż takim sortowaniem, tylko zbieramy bezpośrednio do skrzynek. Nie jest to przerzucane gdzieś tam przez sortownie jakieś, bo to wiadomo, mamy odmiany takie delikatne. Nie te z względem jakiejś tam twardości, które tam gdzieś do marketów, gdzie można przerzucać, przebierać, tylko delikatne. Różne odmiany pomidorów uprawiane są na podłożu kokosowym, a więc materiale organicznym. Ponadto zamiast chemii stosuje się tu preparaty biologiczne, które zabezpieczają m.in. system korzeniowy.
to może to źle brzmi, bakteria, jakieś tam żyjątka, już nie mówię jakie, bo to ludziom zapalają się czerwone lampki, ale to wszystko są pożyteczne zwierzątka i bakterie, które pilnują, tak samo jak człowiek te probiotyki bierze i uzupełnia, tak samo tym roślinom coś takiego się daje. Jest to taka biologiczna ochrona, o coś takiego i to mamy też w swoich tam ulotkach, że biologicznie chronione. No tam różnego rodzaju żyjątka wprowadzane i więc nie można jakąś tam chemią pryskać. Poza tym jest to zasilane też takimi dobrymi składnikami jak algi morskie, takie różnego typu, algarentuin, no, także raz na tydzień, jednego tygodnia się jednym pryska, następnym innym takim związkiem, żeby tak te składniki takie dobre wpłynęły, które tam powodują taki intensywny podział komórkowy, a więc powiększanie się owoców. I wyszukuję takich rzeczy, żeby po prostu i smak, a poza tym takie przeważnie mamy odmiany takie bardziej smakowe, bo my to przeważnie mamy detal, handel detaliczny i do hurtu tam w sumie niedużo dajemy i ludziom ma to smakować. No i dlatego mamy taki zbyt. Biologiczna ochrona roślin to alternatywa dla chemii, którą stosuje się w rolnictwie konwencjonalnym. W uprawie szklarniowej tworzy się mikroklimat, a natura, a więc mikroorganizmy i małe żyjątka odpowiadają za ochronę roślin przed chorobami czy szkodnikami. Mamy stację meteo, która tam przelicza waty na dżule, także jak jest dużo słońca, a co 42 dżule jest podlewanie, więc no tak, to nie są oszczędności, bo przy dużym upale to jest powiedzmy 60 podlewań, nie ma słońca to jest 20, także nie jest to lane tak ile wlezie i nie sypane jakimiś tam, nie wiem jakimi tam ilościami nawozów. Są to nawozy specjalistyczne, rozpuszczalne w wodzie w 100%. Są specjalne takie bakterie wprowadzane, które pilnują, żeby korzenie były w dobrym stanie. Później sprowadzamy takie muszki, makrolofusy, które też pilnują, żeby tam mączliki nie atakowały, tam takie owady, które wysysają soki z krzaków. One tam w 2 fazach przyjeżdżają, jeszcze ich tutaj nie ma, bo rośliny są troszkę za małe, ale może za tydzień przyjadą te makrolofusy i to wszystko wpuszczamy. Później one są dokarmiane takimi jajeczkami specjalnymi, spreparowane jajka motyli. Tam one sobie tam na początku wysysają, bo na początku nie ma też i tych złych owadów, które niszczą pomidory. A jak się pojawią, bo to wszystko na razie szklarnia jest zamknięta, bo zima. Więc tam jak słońce troszkę tam się okna uchylają, ale z zewnątrz nic nie wpada. No bo jest zimno, nic nie lata, ale później jak już robi się ciepło, gdzieś te owady, bo to zimnie ma, to się gdzieś tam przetrwają, mają takie formy przetrwalnikowe i coś tam nalatuje. Więc wtedy te muszki zaczynają te składane jajeczka tam likwidować i te złe się nie mogą tak rozprzestrzenić, że tak powiem, są pod kontrolą. Poza tym tam mamy takie żółte, ponaklejane pułapki, które tam też sądują, czy te muszki się pojawiają. Poza tym no, trzmiele latają, one są co miesiąc nowe, tu przyjeżdżają z Holandii i no, nie można żadną taką chemią pryskać, żeby one nie zginęły. Dlatego, że zbierają pyłek dla larw, same tam jedzą sobie nektar, a żywią po prostu pyłkiem larwy i ten pyłek musi być zdrowy. Jeżeli będzie zatruty, larwy zginą i nie ma po prostu motywacji do zbioru tego pyłku i pomidory są niezapylone. A trzmiele to również niezwykle ważny personel w tym gospodarstwie. To bardzo pracowite owady, których zadaniem oczywiście jest zapylanie roślin. Ja w tunelach miałem trzmiele,
One stały w sumie w takich wajenkach z wodą, żeby tam mrówki się nie dostawały, bo mrówki wtedy im przeszkadzają, wypijają ten nektar i są zdenerwowane. Ale w tunelach było ciężkie wietrzenie, bo to tylko na końcach pootwierane i bywało na środku nieraz 50 stopni i wtedy one już bardziej zajmują się studzeniem uli, a nie zapylaniem. I no, tu w szklarni jest inaczej, tu jest mikroklimat, są wentylatory, ruch powietrza i to też sprawia, że nie trzeba takich środków grzybobójczych tutaj stosować, bo jest ciągłe owiewanie. No i te trzmiele w sumie cały czas żyją. One w sumie co miesiąc sprowadzamy nowe ule, natomiast one żyją i do 3 miesięcy, z tym, że ich wydajność spada i właśnie jak już zaczyna spadać, w to miejsce muszą być wstawione nowe ule, żeby ich wydajność cały czas była tak na wysokim poziomie. Jeden trzmiel potrafi 200 kwiatków zapylić dziennie. Także fruwają, cząchają. Żaden owad tego nie zrobi, ani pszczoła, dlatego że trzmiel potrafi zawisnąć na tym kwiatku i wprowadzić go w rezonans i z tych koszyczków pyłowych ten pyłek spada na brzuszek, one zgarniają w kuleczki, a przy okazji wpychają ten pyłek tam, gdzie trzeba. On nie musi wędrować po tej łagiewce tam do zalążni i łatwiej pomidor jest zapylony. Na przykładzie tego gospodarstwa widać, że rolnictwo zrównoważone pozwala osiągać plony na wysokim poziomie, bardzo dobrej jakości warzywa, bez stosowania szkodliwej chemii, a przy tym optymalnie wykorzystuje się zasoby w postaci wody czy nawozów. Podlewanie jest sterowane komputerowo, są to, mówię, przeliczane wszystkie rzeczy. Pożywki raz na 3 tygodnie, na miesiąc wysyłam do Holandii, do Wageningen i tam po prostu oni to analizują i w ciągu tam kilku dni przysyłane są zalecenia, ile czego tam dodać, ująć i te pożywki są komponowane właśnie zgodnie z tym, co oni zalecają. Także tutaj te rośliny dostają takie optymalne ilości, takie jakie powinny być, a nie tak, żeby przedawkowane azotanami i tam takimi rzeczami. Także jest to jakby taka zdrowa żywność, z tym, że no nie jest to, nie używamy nazwy ekologiczna, no bo nie mamy certyfikatów i tego używać nie możemy. Natomiast biologicznie chroniona. Gospodarstwo od wielu lat prowadzi głównie sprzedaż detaliczną. Posiada 7 punktów sprzedaży na terenie pobliskiego Elbląga. Dzięki temu skraca łańcuch dostaw do minimum, a klienci kupują warzywa wprost od rolnika, bez udziału żadnych pośredników.